Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakiś czas temu na kanale pojawiła się taka gitara w dwóch odsłonach, która była Berny i w ogóle różnych ciekawych rzeczy na temat tego Berny się dowiedzieliśmy, a gitarę Amadeusz, który jest dzisiaj, że tak powiem, moim gościem i waszym gościem, sprowadził z Japonii. Otóż to. Gdyż prowadzi w Łodzi firmę Mozart Guitars. Poważnie brzmi. Amadeusz. Nie nazywa się Mozart, ale dobrze wykminiłeś to. Zastanowię się nad zmianą, słuchaj. Nie, dobrze wykminiłeś to, wiesz, fajnie, nie? Oczywiście jest gitarzystą, więc zapraszam wszystkich na Polaków Gitarowe Rozmowy, ale dzisiaj będzie coś, no, na co ja jakby trochę czekałem, bo tego na polskim YouTubie, a u mnie też bardzo mało, czyli pogadamy sobie o gitarach właśnie z Japonii. Z czym one się jedzą i czym one są. Dzień dobry. Cześć, miło mi. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z gitarą w ogóle? Opowiedz trochę tak, wiesz, zanim dojdziemy do spraw biznesowo historycznych, to tak opowiedz trochę o sobie, żeby nie było, że z podogona wyskoczyłeś. Wiesz co, no w sumie w gimnazjum. To lata szkolne, jakaś tam zajaranie się metaliką, slashem. No i tak jakoś poszło, no. Moja pierwsza gitara to był Epiphone 100. SS100. No. Tak, czyli taki jeszcze z przykręcanym gryfem. Ale już trochę lepszy, nie? No, taki, Cóż, ale mimo wszystko miło ją wspominam, no i na nie grałem dosyć sporo czasu mimo wszystko. Kiedyś sobie zamarzyłem ścianę pełną gitar i ogólnie dom pełen gitar, no i tak to właśnie się stało teraz. Czyli właściwie podobnie trochę do mnie, nie? Bo ja też tutaj przeglądałem jakieś stare magazyny, ja też tak naprawdę, jak czytałem w wieku tam, nie wiem, 15-16 lat Guitar World w Empiku można było kupić, to tam były właśnie takie zdjęcia, że na przykład, wiesz, Slash stał i za nim stało, nie wiem, 150 BC Richy na przykład, nie? Albo jakieś tam 150 Gibsonów, ja też wtedy miałem tak, ja tak chcę, nie? Albo na przykład jak było takie zdjęcie Metaliki, chyba jak nagrywali czarny album, to mieli takie zdjęcie na tle, tak wiesz, ustawionych case'ów, tak jak zresztą sobie to zrobiłem niedawno, bo to teraz spełnienie mojego marzenia. I wiesz, i na case'ach napisane, nawet nie wiedziałem, wiesz, mogły być puste case'y, nie? Ale wiesz, napisane tam Gibson 58, wiesz, mówię, ja też tak chcę. Tak. No więc trochę podobny ten vibe, ale wiązałeś ze swoim, myślałeś o tym jako od razu o rozwijaniu się w tym kierunku, wiesz, żeby przełożyć to na zawód, czy raczej traktowałeś to po prostu jako zajawkę, hobby, wiesz, Raczej zajawka i hobby. Wiesz, zawsze to był jakiś sposób spędzania wolnego czasu, nie? Nie jakieś gry głupie, czy, dobra, uprzedzając oczywiście. Nie marnowanie czasu na grze, wiesz, która jakby nic mi nie przyniesie, tylko łapałem gitarę, nie? No i co, chodziłeś na lekcje, ćwiczyłeś sam, wiesz, skąd się uczyłeś? Raczej zawsze sam. To już YouTube już były, nie? Wiesz co, no YouTube się zaczynały dopiero wtedy. No, ale tak to wyszło wszystko. Raczej tabulatury, te Guitar Pro 5. No, więc z tego się uczyłem. I jak co? I Metallica, Slash to były te klimaty? Tak, na początku tak. No dobra, to skąd się w tobie wzięło nagle, co, z tego chęci tej ściany gitar wzięło się to, że zacząłeś grzebać, kombinować, skąd je brać? Skąd to się wzięło w twoim życiu w takim razie? Ja ogólnie lubię mieć dużo wioseł i lubię je ogrywać. Zresztą, no, podobnie chyba. No i co? No i z racji tego, że jakoś zawsze obracałem tymi gitarami, no to stwierdziłem, czemu tego nie robić zawodowo, prawda? No i tak to właśnie powstało, Mozart Guitars. To ile masz gitar teraz? Swoich własnych? Takich nie do sprzedaży? Takich nie do sprzedaży, no. No to około 5. Ale to jest nadal ruchome. To jest... Dobra, ta już nie. Leci. Następna, nie? Czyli nie masz... dobra, ale masz takie, że nigdy ich nie sprzedasz? Nie mam takich gitar. Nie masz takich gitar? Mam takich no bo ja mam takie gitary, których... No wiesz, no nie wiem, na łożu śmierci może, nie? Jakie? No nie wiem, no parę jest tam takich, nie wiem, no do Giela nie chciałbym sprzedawać nigdy, nie? Bo to od kolega zrobił, wiesz. No tak. Tam swoje jakiś pierwszego Epiphona też nie bardzo bym chciał sprzedać. No ja już nie mam swojego pierwszego Epiphona. Wiesz co, no mam parę takich wyjątkowych, nie wiem, zrobionych tylko dla mnie, wiesz, w jednej sztuce na świecie, no to tak nie bardzo, nie? Z takich jakichś seryjnych, no to tam parę Gibsonów też jakoś tak, no z żalem, nie? Z żalem. No wiadomo, że kiedyś się to w końcu i tak sprzeda,
jak jeszcze w ogóle będzie można sprzedawać cokolwiek, bo o tym też Gdybym zamówił sobie nie? jakiegoś custom shopa, dokładnie tak jakbym chciał, to raczej też bym go już nie sprzedał. Nie, wiesz co, ja nawet nie mam takich rzeczy, że jakiegoś mam custom shopa. Znaczy teraz mi się robi Mensinger, który jest custom shopem, ale też dałem im bardzo dużą wolną rękę, widząc co robią. Nie miałem nigdy zajawki na jakiegoś takiego custom shopa, nie wiem, Gibola custom shopa za, nie wiem, 30 000 czy tam coś. Powiem ci, że tak... biorąc pod uwagę fakt, na ilu już Gibolach grałem, to też nie mam takiej zajawki na Gibola. No dobra, bo to też mamy, tutaj się trochę różnimy, nie? No bo ja jestem totalnym fanboyem. Znaczy, ja też jakby, moja ulubiona gitara to Les Paul, nie? I zawsze nią zostanie. No tak, ale ty masz Les Paule, które nie są Gibsonami. No nie są. Znaczy, czasem się trafią jakieś Gibole. Znaczy, ja nie mówię, że to są złe gitary, tak? Absolutnie nie powiem tego. Aczkolwiek można mieć za jakąś część sceny Gibola japońską gitarę, która... Na przykład teraz Gibsony ze Stanów obecnej produkcji, wiesz, że pozostawiają niekiedy wiele do życzenia. No nie wiem, akurat mam zupełnie nowego z tego roku i ja jestem zajarany, wiesz. Znaczy nie jest mój na nieszczęście, ale no jest to nowa gitara i wiem, że trochę ta jakość się też poprawiła. No Gibson miał dołki i górki, ale z japońskimi gitarami też nie było przecież tak, że, wiesz, ale tak na że wszystkie były zawsze zajebiste. Ale oczywiście, no ale skąd się wzięły japońskie gitary? Dlatego, że w latach 70. Gibson stwierdził, że z jakością to sobie pójdzie gdzieś, no nie? Wyjdzie sobie z fabryki. No tak, Norlinera, no. No właśnie. Chociaż są też fani Norlinery, nie? No, wiesz, Jurek Styczyński ma 2 Norlinera i jest mega nimi zajarany. Robert Przedpełski, który też ostatnio tam sobie pogadaliśmy o różnych takich rzeczach kolekcjonerskich, też jakieś tam Norliny ma i też mówi, że to są spoko gitary. Wiesz, no tak jak są fani tych Fenderów, wiesz, na trójkątnej blaszce z lat 70., które też w ogóle są uznawane za największy szajs w ogóle, jaki istnieje, ale są też fani. Tylko wiesz, w przypadku tych starych gitar, no to poza akurat Jurkiem Styczyńskim na przykład, no to jest trochę kolekcjonerstwa. No i tutaj jest ten element, że rzeczywiście to jest i tak stara gitara, która no, ma tą wartość przez tą starość. Jak się zaczęła twoja fascynacja z tymi Japończykami? Ile razy utopiłeś? Ile razy się musiałeś pomylić? Ile Kolumbusów i satelitów kupiłeś, myśląc, że to jest kurde Japończyk i tak dalej? Czy od razu wiedziałeś, gdzie szukać i czego szukać? Wiesz co, mam raczej dobrą intuicję do gitar. Więc czy utopiłem? Raczej nie. Raczej nie wiem. No, jedyne, na czym się zawiodłem na przykład, że oczekiwałem, że przyjdzie w lepszym stanie. A przyszło dużo gorsze, miałem dużo więcej pracy, nie? I to takie zagwozdki raczej. Ale kupowałeś też te takie mega tanie rzeczy, właśnie typu Kolumbusy, jakieś kaje, czy od razu omijałeś ten temat, nie? No bo to jest część ludzi, którzy sprzedają na internecie i część ludzi, którzy kupują w internecie te stare instrumenty. Tylko że to są gitary, na których ja bym nie chciał grać, dlatego ja ich nie będę miał. Czyli co, wybierając instrumenty... Tak, kieruję się jakbym tym, na czym ja chciałbym grać. Które mnie jarają, nie? Osobiście. Dlatego u mnie głównie to można kupić sobie Les Paula. Okej. No dobra, to skąd wziąłeś wiedzę na przykład na temat tych gitar? No bo do czego chciałem tutaj dążyć? No wiedzę na temat tych gitar tak naprawdę no jest na japońskich stronach. Możesz sobie kupić japońską książkę, a jak są angielskie książki, to kosztują w ogóle, jak normalna książka o Gibsonie kosztuje 30 funtów, to pamiętam, że książki o japońskich gitarach kosztowały na przykład 300 funtów. Więc ja nigdy w to nie wszedłem, bo mi było szkoda kasy, nie? Wiesz co, skąd wziąłeś wiedzę na temat tego, jak się temat drąży, no to wydrążysz po prostu. No i kurczę, no wiesz, kwestia kilku lat grzebania w necie i jakby interesowania się tym, jarania, nie, ogrywania i tak dalej i to tyle. To jakie są najlepsze gitary japońskie? Nie ma takich. Każda gitara ma coś swojego. Wiesz, ogrywając jakby taką ilość gitar, to są egzemplarze, które bardziej ci podpadają i które mniej, no nie? Raczej, wiesz, w zależności o jakiej marce mówimy. No właśnie, no to markami na przykład, no powiedzmy, że mamy Greco, mamy Bernie, no i to są takie dwie najbardziej popularne, potem jest, nie wiem, Orville by Gibson, Orville, tak, no. nie? To są te, które
idąc tym sznytem Les Paula, no to podrabiają te Les Paule. Później mamy na przykład zupełnie inny styl, czyli nie wiem, Yamahy, Ibanezy, Arie jakieś kompletnie stare, wiesz, czyli gitary takie, które nawiązują do tradycji, ale trochę też szukają gdzie indziej, czyli nie są do końca wiernymi kopiami, przynajmniej te po Low Suit era, nie? Jakbyś to plasował? Nie wiem, Greco są lepsze od Berny, czy to jest to samo tak naprawdę? Jeśli chodzi o Greco, to tam był bardzo duży rozstrzał modeli. Czyli od mega tanich, tak? Nawet Greco produkował nawet Les Paule z przykręcanym gryfem, nie? Od mega drogich, tak? Więc i w zależności od tego, jaki to był wysoki model, tak? No to mogłeś oczekiwać lepszej jakości. Chociaż jest jeszcze na sklepie u mnie taki Strat od Greco, to jest SE600, czyli to nie jest wysoki model, wręcz przeciwnie. Który, no, ja go klasuję jako poziom custom shopów, nie? Fenderów na przykład. Naprawdę gada niesamowicie. Ale to myślę, że jest ewenement, nie? Że aż tak dobrze to brzmi. Znaczy ogólnie Greco to są świetne gitary, aczkolwiek moim zdaniem bardziej jakość miał zachowane ten Bernie. No nie? Tam nie było już aż takiego rozstrzału tych modeli w latach 80., 90. Jak miałeś customa, to miałeś tam 2-3 modele i tyle, nie? I od każdego możesz oczekiwać jakości, nie? I to były, wiesz, akurat przy Bernym jest na tyle fajne, że na przykład masz bindik na progach, nie? Czyli te nakładeczki tak. do niperowania, tak? Dokładnie. Nigdy nie pytałem, jak się to nazywa w hierarchii gibsonowskiej. No dobra, ale z drugiej strony mówisz, że Berny były lepsze, a można spotkać Berny, które nie są produkowane w Japonii też. No jasne. Greco chyba nie bardzo już, nie? Greco chyba są tylko i wyłącznie japońskie. Tak, Greco były tylko Japończyki. Więc pewnie są ludzie, którzy Co ja gadam? sprzedają... Przepraszam. Oczywiście były koreańskie jeszcze. Koreańskie, tak, Greco też, tak? Tak. Z tego co wiem, to oni też przenieśli produkcję do Chin, ale to już kompletnie mnie nie interesują te gitary. Jest wyczuwalna różnica pomiędzy tymi starymi Japończykami, a na przykład tą produkcją koreańską? Czy utrzymali gdzieś tą jakość? Jak to wygląda? Większe doświadczenie mam przy Bernich, bo i miałem Chińczyki, i Koreańczyki i tak dalej, no to jednak mimo wszystko te japońskie gitary są no ta jakość jest najbardziej zachowana, nie? Bo wiesz, bo też taka wiedza jest potrzebna ludziom po to, no bo podejrzewam, że jest gro koleżków, którzy będą wmawiać innym, że to jest japońska gitara, bo ma napisane Bern. No z tego co wiem, ty tego nie robisz. Jak sprawdziłem to o czym piszesz, no to jest... Miałeś Chińczyki. To miałem Chińczyki, było napisane, że to jest gitara chińska i tak dalej, więc nie ściemniasz nikogo. No ale też ten wywiad jest trochę po to, żeby ludzi naprowadzić. Jak to na przykład rozpoznać? Czy ktoś czy są tam, wiesz, są jakieś napisy gdzieś, które można odczytać, czy oni to jakoś pisali? Kurde, strasznie nam tutaj świeci to słońce na ciebie teraz. Wiesz co, no, gadaj, a ja znajdę jakiś karton, Jeśli chodzi o faktycznie, jeśli chodzi o Bernie, to taka najprostszy sposób, żeby rozpoznać, czy jest gitara japońska, czy nie, no to są jakby zaślepka pręta. Japończyki zawsze miały na dwie śruby, nie? Japończyki miały jak? Zawsze, no, miały zaślepkę pręta, dokładnie tak jak Gibson. Aha. No. Czekaj, przerwiemy sobie, poczekaj chwilę. Dobra, to jak to mówiło, że przesunęliśmy się, bo po prostu nas tutaj słońce zabijało. Jak to jest, że poznaje się Japończyka po dzwonku, tak? To znaczy w przypadku Burnego, no to jest najprostszy jakby znak, tak, że zaślepkę od gryfa, od pręta gryfu masz na dwie śruby, nie? Tak jak w Gibsonie. Tak jak dokładnie w Gibsonie. A te już na przykład koreańskie albo chińskie już mają na trzy śruby, tak? Czyli jest to tak samo jak przy Epifonie trochę mniej więcej, tak się to... W Chińczykach już masz normalnie numery seryjne z tyłu, z czego Bernie w latach 80. wiadomo, z przyczyn, wiesz, roszczeń ale Gibsona. to tak jak na przykład miałeś te, co mi przyniosłeś, to tam było FG tak, i dużo ludzi oszukuje, że to jest Fujigen, tak, nie? To nie jest Fujigen, to jest China. Więc... chyba, że jeśli Fujigen jest jeszcze w Chinach, to tak, to może. No nie ma. No dobra, ale skoro już o tych fabrykach gadamy, no bo tak naprawdę to też jest, wiesz, to jest taka rozmowa, nie? Te wszystkie gitary, wiesz, Berny, Greco i tak dalej, no ale tych fabryk w Japonii nie było tak dużo. No ja znam
Fujigena, tak. Tą, która robiła dla Japończyków, znaczy dla Jacksona japońskiego, nigdy nie pamiętam, no to są takie ciężkie te nazwy po japońsku. Wiem, że jest Terada Factory, która robiła na przykład Ibanezy. Orville by Gibson. Orville by Gibson też przez Teradę. Jakie są jeszcze te nazwy tych fabryk? Znasz je tak na pamięć? Wiesz co, raczej nie. No taka najpopularniejsza no to jest Fujigen, bo tam masa tych jednak firm mimo wszystko, wiesz, zlecała produkcję tych gitar, nie? No i była ta Terada. A Tokaje na przykład kto robił? Też Fujigen? Powiem ci, że na temat Tokai nie mam pojęcia. Aczkolwiek Tokaje też są teraz chińskie, no nie? No tak, już są chińskie. Jest produkcja dalej w Japonii. Tak. Ale też są w Chinach, nie? No jeszcze są takie gitary Gibbo na przykład, które są też Tokajami. Nie wiem, czy słyszałeś takie gitary. Nie słyszałem. No to jest logo, jest totalnie jak Gibson, tylko jest napisane Gibbo. I to są też Tokaje, które są robione w Chinach, nie? Bo właśnie, bo cała ta historia z tymi Japończykami jest mega pogmatwana tak naprawdę w tym wszystkim, nie? Tam jest bajzel na kółkach, dokładnie. Tak? Ale jesteś w stanie to jakoś gdzieś poszufladkować i dać ludziom taki schemat, co jest, skąd, jak jest co, jak czytać te numery. Nie ma szans. Znaczy w przypadku Bernych, no to wiadomo, tam nie masz numerów seryjnych, nie? No. Więc na przykład ostatnio miałem SG-ka Bernego. I jedyne, co mogłem o nim powiedzieć, to jest, że jest z lat 80., bo ma dokładnie taką samą koronkę na główce, jak ma Gibson, nie? I to wszystko, co się dowiesz, nie? Odkręcasz cavity, nie masz dosłownie nic, nie masz żadnych numerów seryjnych, niczego. Nawet żadnej naklejeczki papierowej, nic się nie dzieje tam, tak? Nic. No to dobra, to jak rozpoznajesz te gitary w takim razie? Skąd wiesz, że ta jest japońska, a ta na przykład nie jest japońska? Skąd wiesz, że ta jest, nie wiem, z 82 albo 85, a ta na przykład jest już z 97 roku? Jak to rozpoznajesz? Wiesz, w przypadku Bernych to produkcja w Japonii to była końcówka lat 90., początek 2000, tak mniej więcej, nie? Chociaż, wiesz, są też i ludzie, tak jak wspomniałeś wcześniej, którzy twierdzą, że nie, oni dalej je robią w Japonii, nie? Ale no nie. Ale to już teraz w ogóle nie robią Berny w Japonii? Nie. W ogóle już nie robią Berny w Japonii? Czyli wszystkie nowe Berny są... Nie spotkałem się jeszcze aktualnie z nowym Berny, który jest produkowany w Japonii. Okej. No też ciekawe. No dobra. No. Więc te najwcześniejsze, te wierne odwzorowania Gibsona, które miały, wiesz, normalny diament na główce w przypadku customów, tak jak Gibbol ma, no nie? To są właśnie wczesne lata 80. Potem oni troszkę zmienili ten diament, to już wiemy, że to są lata 90. tych Bernych i to było na tyle, nie? Potem zaczęli robić taki, aż ciężko mi opisać ten wzór graficzny w przypadku Bernych na główce i zaczęli dodawać numery seryjne, nie? I wtedy to już jest chińska produkcja, jak jest numer seryjny, czy jeszcze też nie? W przypadku chińskiej, no to FG. To wtedy FG jest chińska produkcja. Jest chińska, to nie jest Fujigen. Ale też cwaniaczki, nie? Że tak zrobili, żeby jednak gdzieś... Ale to może to sugerować. No nie, no mega sugeruje, no tak. Wiesz. Jakbyś mi tego nie powiedział, to ja bym nie wiedział tego, ale ludzie tak piszą właśnie w necie. Więc tak. A Greco na przykład jesteś w stanie jakoś gdzieś to, no bo mówisz, że są wkręcane Greco, że Greco były też koreańskie. Greco to akurat jest to na przykład o tyle dobrze. Te wkręcane były koreańskie? Nie. Znowu Koreańczyki nie miały numerów seryjnych. W przypadku Greco też. Aha. A japońskie mają numery seryjne? Japońskie mają numery seryjne. W przypadku Greco to jest o tyle też fajnie, że masz katalogi dostępne w internecie z danego roku, tak? I rocznik jesteś w stanie sobie sprawdzić na podstawie numeru seryjnego pierwszych 2 cyfr, tak? Czyli normalnie jak u ludzi. Dokładnie. Tak, to tak jak nie jak w Gibsonie, że trzeba wiedzieć, jaki jest koda, ale w niektórych latach wcale nie trzeba wiedzieć, bo jest normalnie, bo Gibson to też dobrze pomieszał. I co, ale ta produkcja na przykład koreańska w Greco jest krótsza niż japońska, czy to też wtedy szło jakoś tak, że równolegle? Powiem ci, że z Koreańczykami nie miałem zbyt dużo do czynienia, bo no, raczej nie interesuję się tym gitarami. Zwyczajnie. Mogę ci opowiedzieć jeszcze o Greco w modelach tych japońskich, tak? Że w przypadku akurat Greco to mieliśmy naklejki z oznaczeniem modelu z tyłu.
I bardzo często te naklejki są dalej zachowane, tak? A jeśli nie, no to po prostu szukamy sobie po katalogu, tak? No bo wiadomo, każda gitara ma jakieś cechy swoje charakterystyczne, tak? A często zmieniali te specki, że na przykład, wiesz, przez jeden rok robili dany model, a potem on się trochę różnił? Czy było tak, że dłużej na przykład robili te instrumenty z jednego typu? Wiesz co, raczej to było stałe. No wiadomo, jakieś różniły się finiszem, no ale to standard, nie? A te wkręcane Greco też ściągasz, czy raczej skupiasz się na takich, czy raczej się skupiasz na takich? Tak mamy w serwisie jednego wkręconego Greco. Tak, no i co fajne? No pokażę ci później, nie? Dobra. No nie, no bo ja bym nie chciał wkręconego Les Paula. No dobra, a dlaczego byś nie chciał wkręcanego Les Paula? No a jaka jest historia Les Paula? Były wkręcane? No nie były. No właśnie, no dlatego, nie? No, czyli jesteś takim konserwatystą, tradycjonalistą, jeżeli chodzi o to totalnym. Tak. Chociaż nie twierdzę, że gitary z przykręcanym gryfem są złe. Wręcz przeciwnie. Tylko to nie jest Les Paul, nie? No tak, też trochę tak uważam, chociaż no wiadomo, że można odskoczyć. Czasami są fajne gitary właśnie z przykręcanym gryfem. Czyli generalnie szukasz głównie Les Pauli. Z tego, co słyszę, to Berny jest taką twoją... Bliżej ci jest do Berny na przykład niż do Greco. Lubisz też Edwardsy. Zdecydowanie. Które są już trochę nowszymi instrumentami. Tak. No bo Edwards jest takim stałego tego wachlarza Japończyków, jest taką, no nie ma takiej historii, poza tym, że jest to brand ESP, no to nie jest taka historia jak Greco, która sięga na przykład lat 70. 70. nie, ale już 90. tak. Już 90. w przypadku Edwardsa, tak? Czyli jest to krótsze. Dlaczego wybrałeś akurat te dwie marki jako takie swoje ulubione? No zwyczajnie bardzo dobrze mi się na nie gra. Te Edki są naprawdę, ja w ogóle się lubuję w customach też, na pewno zauważyłeś. No to te Edwardsy są naprawdę fajnymi gitarami. Jeszcze jak, wiesz, no i masz osprzęt Gotocha, masz zawsze Seymour Duncany, więc jak na dobrą sprawę kupujesz, wiesz, gitę, która cię kosztuje 4,5 tysiąca, no i no nie zmieniasz w niej sprzętu, nie szukasz nic, no nie? I nie musisz wydawać 10 koła na Gibsona. Standarda, nie mówię o Gibsonie Customie. No dobra, ale to przy całej tej fascynacji Gibsonem powiedziałeś, że wiesz, no jaki był Les Paul na początku i jaki jest Les Paul i że jest przyklejany i jednak odejście od marki Gibson jest profanacją tego wszystkiego, co powiedziałeś. Ale nie jest aż taką profanacją jak przykręcany gryf. No dobra, okej. No, zaskakujące jest to dla mnie, że wiesz, że... To inaczej. Czy jednak ten Gibson, na przykład, nie wiem, 68 rocznik Les Paul Custom, 59, wiesz, Gibson Les Paul Standard, jakiś prawdziwy taki gold top, albo dobre reissue, te R8, wiesz, R9 i tak dalej, Czy jest to cały czas jeszcze ścieżka i miejsce, do którego chcesz dojść i cały czas traktujesz te japońskie gitary jako drogę, czy wystarczają ci te japońskie gitary do tego, żeby ta zabawa była, to znaczy, wiesz, no fajna, u mnie na sklepie też się pojawiają, wiesz, ja generalnie nie hejtuję Gibsona, absolutnie, absolutnie. Tylko no zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na gibola, a chciałbym mieć też gitę dobrej jakości, po prostu. No i wtedy wchodzą Japończyki, nie? Albo, nie wiem, ktoś sobie marzy o jakiejś gitarze z lat 80., tak? No to wtedy, no kurczę, no tak ciężko wydać na customa z 80. lat te 25-30 Też nie jest ich tak dużo tak naprawdę na rynku, jak tych, Japończyków, nie? Otóż to. A Epifony? Właśnie. Teraz będą się pojawiały u mnie japońskie Epifony. No właśnie, bo Epifony japońskie, bo generalnie Epifon teraz w swojej chińskiej produkcji zaczął robić gitary z amerykańską główką. Dokładnie. Te takie topy teraz, wiesz, tam po 6000 są te... Chyba ostatnio nawet gadaliśmy o tym, no nie? tak. O tych customach. Natomiast w Japonii cały czas te gitary robili z dużą, normalną gibsonowską główką. Też nie zawsze. Też nie zawsze, była taka jeszcze trochę... Jak to Japończyki. No tak, była taka trochę pomiędzy tym, co jest teraz w tej tańszej linii była Epifona. taka jak koreańska, ale z niżej umieszczonym napisem Epifon. Ale też trochę była taka koreańska, ale z open bookiem na górze. Ale to też zależy, która fabryka w Korei, ale też trochę węższa. Dobra, to była bliżej do Epifonów koreańskich produkowanych w Unsung.
Okay. Bo nie no, Epiphone miał raczej te koreańskie, ta główka raczej była cały czas taka sama. Nie, zależna od fabryki. Tak? No. Mi się wydawało, że one są raczej zawsze takie same, natomiast miałem kiedyś, i teraz wiesz, miałem kiedyś, nie wiem, czy to był koreański, czy był japoński. Wydawało mi się, że był japoński, potem się dowiedziałem, że mógł być koreański, z zupełnie inną główką, taką, jak właśnie była taka seria Epiphone Elite. Elitist, tak. I one miały taką główkę taką szerszą troszkę. Ani nie open booka, ani nie epiphone'owską, ani nie taką, jak Epiphone robi teraz w tej wiesz, serii standard, tak jakby ta Inspired by Gibson, tak? To znaczy podobna do tego, co jest teraz. Ale też trochę inna, nie? No, dokładnie. A jak jest na przykład, dobra, to miałeś tych Epiphone'ów wcześniej, czy dopiero teraz zaczynasz tą przygodę z Epiphone'ami? Dopiero zaczynam przygodę z Epiphone'ami. I ściągasz to z dużą główką? Tak. Za jakieś, no może 3 tygodnie. Będą. Będą. No to ja poproszę od razu je na testy, nie? Dobrze. Bo A to jest kurczę mega ciekawe w ogóle, jak jest z tą jakością, nie? W przypadku porównując do Gibsona, do innych Japończyków. No bo wiesz, no z drugiej strony tak jak gadaliśmy, tych fabryk tam było, nie wiem, 4, 3, które to robiły, więc od czego też zależała na przykład ta jakość, czy wiesz, co oni selekcjonowali lepiej dla Orville'a, bo Gibson nad tym trzymał pieczę, a tak naprawdę ludzie i tak wolą Greco, bo uważają, że są fajniejsze, wiesz, w Greco masz, nie wiem jak jest w Bernie, ale w Greco jest na przykład tak, że wszystkie części pasują od Gibsona. To zazwyczaj tak jest. W tych Japończykach zazwyczaj tak jest, że wiesz, że ramki, wszystko jest ideolo, możesz zamieniać jeden do jednego z gibsonowskimi częściami i raczej pasuje, tak. a w Koreańczykach już tak chyba nie ma, nie? Raczej są robione według tej specyfikacji takiej tańszej. Ale mówimy o koreańskich gitarach? Jakiego producenta? No nie wiem, no wiesz, na przykład ramki w Epiphonie nie są tak samo jak ramki w Gibsonie. Czyli nie zamienisz sobie 1 do 1 tych ramek, jak tam czegoś nie nawiercisz, to mówię o różnicach takich o milimetr. A już w Greco na przykład jest tak, że wszystko jest, wiesz, wyjmujesz i wkładasz, więc kupywali to 1 do 1, nie? Nie masz jeszcze tych Epiphone'ów, jeszcze ich nie widziałeś. Informuję cię spokojnie. I jakie modele? Les Paule czy inne też? Les Paule, standardy, LPS 80. A no właśnie, bo tamte nazwy są końcówki lat 90., początek lat 2000. Dlaczego to jest tak, że teraz te gitary dopiero wpływają na europejski rynek, a przez tyle lat tak naprawdę ich teraz dopiero? No wiesz, tak na grubszą skalę, no to raczej teraz na to pozwoliły te firmy, że tego jest naprawdę dużo w tym momencie. Wiesz, ja nie wiem jak było, bo ja nigdy nie śledziłem też, bo trochę przez to, że się nie znałem na tym i ciężko było o te informacje, przynajmniej wtedy jak ja sobie tam, wiesz, szukałem gitar, sprzedawałem i kupowałem, no to nie było tych gitar aż tak dużo, na przykład na brytyjskim eBayu. Jak ich jest naprawdę, jak ich jest teraz, co spowodowało, nie wiem, to otwarcie granic czy cokolwiek, że to się nagle, wiesz, tak wlało. No nie zawsze istniał Mozart Guitars. Okej, ale no całej Europy nie zasilisz jeszcze, ale wiesz, nie? jeszcze jak ty mówisz o tym rynku eBaya, tak, z Anglii, to ja pewnie grałem na swojej Epiphonie setce dopiero. No ale mówię, ja wtedy tych gitar nie widziałem aż tak dużo, nie? Teraz jest ich naprawdę, wiesz, no coraz to więcej, wiesz, wchodzisz na ORX-a, jest ich naprawdę sporo w tym momencie, tak jakby, nie wiem, jest łatwiej je ściągnąć, nie wiem, firmem to, czy jest jakaś teoria spisku, że wiesz, że firmy pozwoliły? Nie, raczej nie. No bo im to nie jest na rękę, no ja też cały czas ściągam te gitary już 3 lata i jakby, no, sprzedaję je, no więc mimo wszystko ten rynek się nasila tym, tak? A w ogóle wiesz, jaka jest historia, dlaczego oni mogą robić te kształty główek i to wszystko? Ostatnio się dowiedziałem, dlaczego tak jest, że to mogą robić. A w Japonii? Tak. No bo sąd powiedział, że walcie się generalnie. Znaczy generalnie sąd powiedział, że według prawa, jak się w latach 70., tam pod koniec lat 70. Gibson i Fender upomniał o to, to oni powiedzieli, że sąd uznał, ale my robimy te gitary już tak długo, że one są naszą japońską, tak jakby naszym japońskim wymysłem i nie możecie nic nam zrobić i będziemy je tak robić, bo w Japonii nie mieliście tych patentów, które mieliście na całym świecie. I w ogóle ja to wiem, usłyszałem tą historię, mówię tak, ale wałek, nie? Tylko, że nie sprzedawali ich
no nie było dystrybucji Berny, Greco, to wszystko było drugim sortem gdzieś tam szło, No, nie? skoro firma ESP jakby pod marką Edwards No. cały czas kopiuje Gibola jak leci, No. wszystkie Explorery, V-ki, tak, LP, no wszystko, no to kurczę. Ja pamiętam, na przykład dla mnie było takim szokiem, miałem katalogi, nie pamiętam z tego roku, 2008, jakoś tak, ESP katalog na Europę i Stany Zjednoczone i identyczny ESP katalog, stary, jak brałeś 1 do 1, to wiesz, to okładka była taka sama, nie? I ESP katalog na Japonię. I nagle, wiesz, przeglądasz i tu jest tak, na Stany i na Europę są, wiesz, 3 potencjometry w linii, jak normalnie No tak. w ESP, a wszystkie, i jest Cloud Eclipse'a, nie? Czyli zmieniony, a wszystkie te same gitary na tych samych stronach na Japonię są normalnie, wiesz, toczka w toczkę Gibson w ogóle bez żadnego pierdzielenia się, wiesz, główki i tak dalej, nie? Ale no wtedy było, dlatego też się zapytałem, co się, wiesz, czy to się jakoś tak otworzyło, no bo wtedy nie było łatwo te gitary na tych rynkach, wiesz, no w sklepach ich nie było, na tak, wiesz, na eBayach i na takich rzeczach też ich nie było, więc gdzieś tu znowu musi być jakiś chyba kruczek prawny. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, no bo jak wiesz, no jak pewnie mówisz o Tayerze, no to ja jeszcze grałem na swoim Epiphonie setce, tak, więc no, nie mam wiedzy, dlaczego nagle, znaczy, no przypuszczam, tak, że no na pewno nie jestem jedyną osobą, która się tym zajmuje. No nie, no pewnie, że nie, no. Więc no, pomimo wszystko ten rynek się nasyca, tak, i te gitary są coraz bardziej dostępne. Trochę są też przez to tańsze, bo przez chwilę było takie coś, że no, ludzie tam windowali ceny tych instrumentów bardzo poważnie. Ja pamiętam, jak próbowali chociażby te przykręcane sprzedawać w cenie, jak teraz kupujesz już te przyklejane, nie? Wiesz, było tak, że o, Japończyk. Masz jakąś wymarzoną gitarę, którą chciałbyś ściągnąć dla siebie, bądź nie dla siebie, ale którą jest, nie wiem, tam trudno dorwać, czy tam też są jakieś takie, wiesz, modele święte graale, których jest na przykład limitowane serie, że jest ich mało, są tam takie gitary też? Wiesz co, na pewno stare ESP Hetfielda. Wiesz, Explorer, ten biały, nie? Z tą taką hokejową główką. No to no około 50 klocków, nie? Coś takiego. Taka gitara kosztuje 50 tysięcy w tym momencie? Tak. Wow. To znaczy, jeszcze mówimy o tych produkcjach, które nie były tam w latach 80., 90., nie? Bo takiej, no nie widziałem jeszcze, żeby ktoś oferował. Ale no, to na pewno jest jednym z jednych marzeń, nie? Żeby właśnie, mieć fałkę, znaczy tą Explorera Hetfieldowego. Takie ESP. Tak. A tak na przykład, żeby się czegoś dowiedzieć jeszcze, wiesz, no więcej jest jakoś takich, obracasz się wśród tych gitar, bo poopowiadaj, jakie tam są rarytasy na przykład, których jest ciężko. Na pewno fajny temat, bo w internecie jest takie przeświadczenie, że Orville i Orville by Gibson to jest kompletnie to samo. No właśnie, no na przykład. No nie? No nie. Nie jest to samo. No nie. Generalnie jakość Orville by Gibson tych customów, jeśli chodzi o brzmienie, o sustain, no nie, jak weźmiesz sobie zwykłego customa i Orville by Gibson, moim zdaniem nie różnią się jakością. Różnią się tylko tym, że tam w Orville by Gibson masz dalej palisander, nie, na podstronnicy. Ale jeśli chodzi brzmieniowo i tak dalej, to są świetne gitary. Naprawdę. Wiesz, Orville też były, można je gradować poprzez numery seryjne, że właśnie te, które miały nalepkę, wiesz, z tyłu główki, serial number się zaczynał od K, no nie? To, że teoretycznie były tam jakieś te niższe modele, tak? No, więc jakby ogrywając te Orville, to zdecydowanie Orville by Gibson jest sztosem. A ten Orville jest z poziomu tego japońskiego, nie wiesz, bo taki zwykły Orville, no to jak Bernie. No nie, to jest ta jakość, ale... A to była inna fabryka na przykład, która robiła te gitary, czy to robiła jedna fabryka, dwie linie po prostu? Orville by Gibson to była fabryka w Terradzie. A czyli ta, która też robiła na przykład dla Ibaneza gitary tak naprawdę. A dlaczego się nie zainteresowałeś tymi, nie wiem, Ibanezami, Yamahami? Nie, Yamaszki też mam. Takie też te stare, tak? No właśnie, bo one są zupełnie, co jest ciekawe, w całym tym hypie i w całej tej fazie na te instrumenty, to
Yamahy nie mają takiego hype'u jak Greco, a to nie są złe gitary. No akurat parę takich Yamah miałem w rękach. Ale japońskie? W życiu. Tak, japońskich tych takich tam rok, coś tam one się nazywają, model, tak? Studio Lord. No, tak, Studio Lord. No i one to są fajne instrumenty, bardzo a nie mają są. na przykład, można je kupić o tysiaka taniej niż Greco na przykład. A czy to są gorsze instrumenty? No nie sądzę. No nie, ale myślę, że tutaj hype robi robotę, nie? Tak jak mówisz. Że Yamaha firma, bo robią motory, a Greco to Greco, nie? Bo jest logo jak Gibson. Tylko gitary. Ale też są gitary Suzuki na przykład, więc jak chcesz sobie, wiesz, jeździsz Yamaha motocyklem, chcesz mieć Yamaha gitarę, no albo Suzuki, to wiesz, no do wyboru, do koloru. Są koreańskie Hyundai też, nie? Gitary. Też, to taką, kiedyś sprzedałem na TikToku taką historię. Tak? Tak. Mogę ją opowiedzieć w sumie tutaj, bo może nie wszyscy mojego TikToka oglądają, natomiast historia jest taka, a może nawet to mówiłem w jakimś filmie, no ale można ją powtórzyć. Generalnie w latach wczesnych 2000 pracowałem w sklepie muzycznym, przyszedł do nas jeden z kolegów z gitarą Les Paul Custom właśnie, na której było napisane na główce Hyundai. Gitara, no i nam mówi, tak kurde, kupiłem to, powiem ci, że chyba to wtedy kupił za 2000 zł, to była taka cena, standard Epifona kosztował z 1500, tak mi się, wiesz, no, zapłacił za nią więcej niż za ten, mówię, kurde, wiecie, no bo to, patrzcie, mam tego Gibsona, nie, Gibsona mam tego, a my tak, jak Gibsona masz, nie? No nie, no to jest Gibson, nie, tylko a mówimy, ale jak Gibson, masz przykręcany gryf, masz body ze sklejki, wiesz, w ogóle to od razu było widać. Hyundai na główce, nie będę mówił, kto to zrobił. Ci, którzy są z Łodzi i są starszej daty, to tak się domyślą. Generalnie gitara została mu ożeniona jako gitara zrobiona przez Gibsona na targi motoryzacyjne dla Hyundai'a. I były 4 sztuki na cały świat, tylko na te targi. Tylko za 2000 zł cię sprzedał. Tylko na te targi i był nowy model Hyundai'a Coupé. I te gitary stały na tych targach w Korei, 4 na rogach koło tego czarnego Hyundai'a Coupé i po prostu to jest, wiesz, więc myślę, że teraz jest trochę lepszy dostęp do wiedzy. Całe szczęście. I trochę jest ciężej. Tu prawda ten kolega nas prosił, żebyśmy tego nikomu nie mówili, no ale myślę, że już minęło. Ale nie powiedziałeś, jaki kolega. Nie powiedziałem, jaki kolega i nie powiedziałem, kto mu ją sprzedał, a poza tym też, wiesz, no już 25 lat przedawnienia minęło od tego czasu, więc jestem kryty, nie? W każdym razie, no rzeczywiście, no teraz jest trochę prościej. Chociaż i tak będę cię chyba musiał poprosić o parę tych stronek, żebyś mi podesłał i będę się musiał doszkolić. Książki jakieś masz na ten temat też takie fizyczne, czy tylko wszystko internet? Wszystko internetowo? No dobra, ale jak pytałem o te wtopy, to może nie tyle co wtopy, ale czy były jakieś gitary, na których się zawiodłeś, albo na przykład czy jak te Berny są chińskie, czy jakieś tam, wiesz, greko-koreańskie, to czy było tak, że kupiłeś taką gitarę myśląc, że jest japońska, czy już wiedziałeś o tym, że one nie... Nie, raczej wiedziałem. Raczej wiedziałeś. A było coś, na czym się jakoś, wiesz, nie wiem, no spodziewałeś się, że to będzie super gitara, a jednak stwierdziłeś, że ktoś tutaj, kurde, gdzieś jest jakaś... Kurczę, czy można się naciąć na takie... Jak uniknąć tego, żeby się nie naciąć na przykład na tych gitarach? Ja nie mówię już o produkcji, tylko nie wiem, na przykład o jakichś tam modelach. Czy są modele, których unikasz, bo wiesz, że są gorsze? To jest przykręcanym gryfem. To jest przykręcanym gryfem. No tak, no bo to zawsze jest najniższa seria. A wśród tych z tym przyklejanym gryfem na przykład nie ma, także też raczej tam są takie, których byś ludziom odradził i szukajcie trochę lepszych? No, jak w przypadku Greco już wspomniałem, no to im wyższy model tam, tak tym będzie lepszy ten model. No, cena też będzie wyższa, tak? W sensie ale tu jest... nazwa modelu w katalogu, jak się ją porównuje, tak? Więc tak, w przypadku Bernych raczej nie miałem słabego egzemplarza. Wiadomo, tam jeden, nie wiem, miał więcej góry, no nie, jeden więcej dołu, ale no to kwestia już preferencji. No to tak już jak u ludzi, no. No, dokładnie. Ale tak to raczej nie.
A te Epifony spodziewasz się... No właśnie, to jest zagadka. Czego się spodziewasz po Czego tych się Epifonach? spodziewam? No. No, z tego, co czytałem w necie, to różnie to bywa z nimi. Aha. Że no, ale wiesz, kurczę, pytanie, na ile można wierzyć ludziom, którzy się wypowiadają w internecie, tak? No jak to? No, to jak? No wierzyć Ale w trzeba... sensie piszą, wiesz, jakieś komentarze gdzieś, coś A to tam, nie, no to w ogóle nie wierzyć. Tym, co piszą komentarze, bo to ty w ogóle... mówiłeś teraz o nas, a ja No tak, dobra. Tym, co piszą komentarze, w ogóle nie wierzyć. Aha, Piszcie okej. komentarze pod tym filmem i tak wam nie uwierzymy. Wiesz, no można się sugerować, tak, że coś No. będzie dobre, że coś będzie niedobre, no ale de facto nie wiem, jaka jest jakość w tych Epifonach, czy jest zachowana, czy nie, więc no wszystko się wyjdzie w praniu, czy to będą fajne gitary, czy nie. Aha, dużo ich jedzie? Nie, no tak delikatnie na początku. 5? 3? Chyba 2 na razie. 2. No. I co, Les Paul Custom, tak? Obie? Nie, standardy. 2 standardy. Tak, tak. No powiem ci, że jestem mega ciekawy, co... Ja też jestem ciekawy, co ale to myślę, że jest? będą fajne. Mimo No, wszystko. wydaje mi się, że tak, nie? No. Zrobimy ślepy test z Gibsonem. Przyjdziesz z nimi i zrobimy ślepy test z 2 Gibsonami. Tylko nie bierz tego nowego. Ze studio z takim trochę nowym, ale nie takim bardzo nowym standardem. Wiesz, no na tym nowym to tak mogę grać, nie mogę grać, bo nie mogę go zniszczyć, bo jest nie mój, nie? Okay. Więc tak trzeba na niego będzie uważać, wiesz, w ślepym teście to tam porysujesz coś zrobimy... Czyli chcesz zrobić jakby antyreklamę firmie Gibson. Myślisz, że to aż tak będzie? Możliwe. No raz mi się przy Sajerach myślałem, że gram na Gibolu, nie? I tak? byłem święcie przekonany że w ogóle Gibson to jest, a potem patrzyłem na test i mówię, ole jaja, nie? Wiesz, dobrze się no wiesz, te zamknięte oczy też robią czasami dobry mindfuck potrafią zrobić, no bo ludzie patrzą jednak, tak jak się śmialiśmy z tą Yamahą i z tym Greco, to wiesz, no przyznaję się bez bicia, jak jest napisane Gibson, to ja już mam, wiesz, miękkie nogi i mokro w majtkach, nie? Kurczę, no ale bo ty tak patrzysz... na dobrą sprawę płacisz tyle za Gibola, bo on ma ten napis na główce, no nie oszukujmy się. No tak, trochę tak, trochę też nie. No, uważam, znaczy inaczej, ja ci powiem tak, nie spotkałem jeszcze, nie miałem tych gitar jakoś specjalnie dużo, Gibsonów miałem więcej. I oczywiście wśród Gibsonów też są odskocznie od tej reguły. Natomiast nie spotkałem jeszcze takiego Japończyka, który gra jak Gibson. Który ma ten brud gibsonowski. Okay. Nie spotkałem takiej gitary. Spotkałem gitary, które na pewno mnie powiedział, że grają gorzej. No ostatnio, jak u mnie byłeś, co miałem tego Schenkera Greco, tak? No to od razu go porównałem ze swoim Gibsonem Fadedem. No bo jak go wziąłem do ręki, na nim pograłem, to mówię, o Jezus, tutaj się dzieją bardzo dobre rzeczy i tutaj jest naprawdę bardzo dobry kawał gitary, ale one, ja to zawsze powtarzam, że one są okrąglejsze, są pełniejsze w paśmie na przykład, co jest nie zawsze... Nie generalizowałbym tak aż tak. Inaczej, no ja na moim doświadczeniu nie spotkałem takiego jeszcze Japończyka, który ma ten growl gibsonowski i też od razu mówię, że mam parę Gibsonów, które też tego nie mają. Okay. Tributy na przykład są takie... A miałem kiedyś fajnego tributa. Ale powiem ci, że tributy są takie, kurde... Ale to jeden chyba na 20 był fajny. Już LPJ-y są bliższe, ale też nie wszystkie. Studia zależy z których roczników. Wiesz... Tak. No kurczę, jest loteria w Gibolu, no jest. Znaczy, wszystkie są fajne, nie? No, tylko jak szukasz tego takiego, wiesz... Pytanie, czy to jest gitara dla ciebie, czy nie. No tak, no to wiesz, to mnie się może spodobać gitara, która się tobie nie spodoba. Oczywiście, i zupełnie jasne, odwrotnie, nie? A na przykład takie właśnie sygnowane jakieś modele tylko na rynek japoński, bo nie wiem, w Edwardsie jest dużo takich... Nie myślałeś spróbować ściągać tych takich, wiesz, dla tych japońskich gitarzystów i tych japońskich gitarzystek, takich totalnie takich, wiesz, już odejść od Les Paula. Są wymysły. Nie, no tam są takie już wariactwa, wiesz, nie myślałeś czasami taką gitarę spróbować, wiesz, a już się Jedyne, co mnie ciągnie, to Edki Aleksiego.
No ale to jest normalna gitara, powiedzmy, Tak, nie? tak, to jest już normalne. No, Patrząc ale na ten japoński katalog, no to tam są... Prince był przy tym małym pikusiem tak naprawdę wymyślając ten swój symbol, nie? Tak. Nie, tak, to prawda. Są niektóre bardzo wydziwione. A wzmacniacze na przykład z Japonii? Interesowałeś się takimi rzeczami? Albo na ale wiesz, przykład, no to nie od razu wiem, trafo musiałbyś ułatwić, nie? Tam jest 115, tak? No jest inne napięcie jakieś, nie wiem już jakie, nie będę teraz mówił, ale wiesz, tak jak ze Stanów, nie? W sensie... A efekty na przykład, no bo jest, wiesz, jest spora też, są cały czas, no odchodzi się od tego, ale są cały czas maniacy, wiesz, japońskich efektów. Ja też mam podłogę jeszcze z efektami. Ale japońskimi właśnie też? Nie. 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 A nie myślałeś iść na przykład też poszukać właśnie jakichś takich staroci typu efekty, wiesz, jakieś tego typu rzeczy? Jakieś japońskie? No takie japońskie, nie wiem, Guyaton na przykład, wiesz, tanie, a całkiem niezłe i przyjemne. No to jest ciężki rynek w Polsce, bo tego nikt nie zna. To jest raczej Europa i Zachód, gdzie ludzie się na tym trochę rozeznają, nie? W Polsce to jest ciężko. Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Jeśli chodzi o taką zabawę sprzętową, to zdecydowanie wolę gity i wzmacniacze. Jakby, nie? A japońskie bossy na przykład? O tym już myślałem, ale jakby, kurczę, myślę, że moim zdaniem ja stwierdziłem, że to gra nie warta świeczki jest, nie? Że jednak mimo wszystko te japońskie bossy dalej możesz sobie kupić na tym rynku, tutaj nie. Kiedyś tylko były i wyłącznie produkowane w Japonii, tak? No więc... już dawno nie, no. No tak, ale mimo wszystko gdzieniegdzie się pojawiają, tak? Reverb jest też pełny tych japońskich bossów. Jaka była najlepsza gitara, jaką miałeś? Może ją jeszcze cały czas masz? Nie ma takiej. Każda ma coś innego. Aż tak? No. A nie wiem, jedna taka, którą sobie zostawiłeś, bo się zakochałeś i cały czas ją masz. Nie masz takiej? No mówię, że tam 5 masz zawsze jakiś... Wiesz co, rotują, ale no... kurczę, każda ma coś innego. No nie, i to jest, zmienia mi się. Coś mi przyjdzie nowego i mówię, o, dobra, to teraz ta zostanie, nie? Więc to tak w Czyli kółko. nie zapisujesz tak do końca brzmień na ścianach jak ja, że wiesz, że a tam takie coś i tej nie, aż tak nie. Nie, po prostu musi mi sprawiać fan, nie? Jak mi sprawia mega fan podczas gry, to jest o. A skąd wziąłeś wiedzę, żeby się pouczyć tych rzeczy? No bo sobie je sam serwisujesz, tak? No. Sam je tam jakoś, wiesz, naprawiasz, kombinujesz. No tak, znaczy tak. naprawiasz, to jest za daleko za powiedziane. dużo, No, w sensie, że przygotowujesz je, że tak powiem, do sprzedaży. Skąd się tego wszystkiego nauczyłeś? YouTube. Generalnie uważam, że teraz wiedza na każdy temat jest na wyciągnięcie ręki. Tak na dobrą sprawę, w każdej kwestii, nie? Tylko pytanie, czy chce ci się szperać. No i też, czy ci się przyswaja. Ile masz filmów, jak szlifować progi na YouTubie? Ile masz dobrych filmów, jak szlifować Dobra, progi? okej. No, najpierw, wiesz, skupmy się na tym, ile jest tych filmów, nie? Jest ich od groma. No, tak. I nie trzeba szukać w anglojęzycznych kanałach, tak? Nie wiem, wpisujesz sobie po polsku, jak szlifować progi i już masz jakiś punkt odniesienia, tak? Jak to faktycznie możesz sobie zrobić sam. No sam mam takie filmy, jak szlifować progi. No właśnie. Nie ja uczę, tylko ja się uczę od kogoś, kto te progi szlifował i uczył się w prawdziwej szkole, więc robi to dobrze, nie? No bo rzeczywiście, wiesz, no znowu w całym tym natłoku znawców jest bardzo dużo ludzi, którzy się nie znają, albo którzy dopiero zaczynają i już myślą, że już są gdzieś tam, wiesz, nikomu nie umując, nie bawiąc się w żaden ageizm, wiesz, no jest 20-latkowie, którzy myślą, że już mają tą wiedzę. To ja. No ale ty masz trochę więcej niż 20 lat w tym tak. momencie i już zacząłeś trochę grzebać i już od jakiegoś czasu to robisz, czyli od na przykład 10 lat, nie? Ale na przykład ktoś, nie wiem, zaczął się interesować tematem, od 3 lat sobie siedzi w gitarnictwie, no może wie już bardzo dużo i nie może tego nikomu ująć, no ale sorry, wiesz, ja mam tą pokorę, że ja w tym siedzę 30 lat i wcale nie wiem wszystkiego i cały czas są ludzie, to dobrze, że masz takie podejście, i cały czas są ludzie, którzy wiedzą ode mnie dużo więcej, którzy zjadają mnie na śniadanie i cały czas nie wszystkiego jestem pewien, co mówię, wiesz, biorę tą poprawkę, że wiesz, ja nie jestem żadną wyrocznią, mimo tego, że dużo na ten temat wiem, nie? Więc wiesz, no to tak mówiąc o tym, że powiedziałeś o tym, że w necie w tym momencie można znaleźć wszystko, no to ja cały czas uważam, że trzeba też wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać i też brać poprawkę na to, że tak. Od kogo się uczysz, ale nie? wiesz, ale to myślę, że
w każdej kwestii, jeśli chodzi o jakiekolwiek dziedziny, to jest tak, że im więcej wiesz, tym się dowiadujesz, ile jeszcze nie wiesz. No. No to tak jest, no. Po prostu. A jak ktoś mówi, że już wszystko wie, no to myślę, że Czyli no cały nie. czas jeszcze się uczysz na temat tych japońskich gitar? Jasne, Cały czas grzebiesz? jasne. Cały czas ja się tym bawię, ja mam z tego ogromny fan, wiesz, sobie przychodzę, zrobię sobie gitary, myślę, czy tu założę eliksiry, czy sobie założę te i cisnę, nie? I gram. Mhm. No. Ile miałeś najdłużej jedną gitarę z tych, które zamówiłeś, tak, że wiesz, że grałeś na niej, nie wiem, rok, 2 lata, 3 miesiące? Jak ta rotacja Chyba u ciebie? 1,5 roku. 1,5 roku, no to już tak całkiem długo, nie? No. I już jej nie masz. Orville by Gibson. Ale jest z tobą cały czas? Nie mam Nie już. ma jeszcze, nie masz jej. Nie. Jest jakaś gitara, której żałujesz i chciałbyś, żeby do ciebie wróciła? Orville by Gibson. Ale Aha. niedługo przewiduję jeszcze właśnie pobawić się znowu w takie custom, bo teraz trochę nie było tych Orvilli u mnie na sklepie, ale myślę, że się pojawią w krótkim czasie. A czy na przykład, wracając do tego, cały czas będę drążył ten temat Aczkolwiek tego... jeszcze, jak ci mogę przerwać, na przykład teraz mega się jaram fałkami Edwardsa. No wiem, no właśnie to opowiadałeś, jak się ostatni raz widzieliśmy, że fałki Dzisiaj Edwardsa, sobie- fałki Edwardsa, Tak, nie? dzisiaj sobie porównywałem właśnie starą fałkę Edwardsa Schenkera z 95 roku do najnowszego wypustu Edwardsa. Mhm. Nie? No i jak? I to jest dobre pytanie, no i jak? Bo kurczę, 2 różne gitary, nie? Mimo wszystko te 30 lat różnicy, kurczę, no i ten Schenker jest sztosem i jakby ten nowszy, jakby bardziej takiego trashu, nie? Że jakby miał środek bardziej wycięty. Mhm. No. To nie do końca dobre w gitarze, akurat, nie? No dobra, Znaczy, to zależy, co chcesz grać w sumie. a jeszcze teraz tak, wiesz, cały czas będę drążył ten temat tego rozczarowania gdzieś mnie tu, No. uczepiłem się tego tematu. Ale już ci mówiłem, że się nie rozczarowałem. Ale no dobra, to na przykład, poczekaj, czy nie było na przykład tak, że miałeś jakąś taką gitarę, powiedzmy, że był to Orville by Gibson Custom i ją sprzedałeś i mówisz, kurde, żałuję, że ją sprzedałem, kupię sobie drugą i przyszła tak druga i stwierdziłeś, cholera, nie jest tak dobra jak tamta. Kurczę. W przypadku Orville by Gibson to raczej nie. Znaczy nie mówię w takim przypadku. Ale wiesz, no, to też jakby my nadajemy wartość jakby emocjonalną do gitary, No. no nie? Ona, bo wiesz, możesz mieć jakąś gitarę za 1000 zł, a obok, nie wiem, jakiegoś gibola standardu za dychę i nie wiem, na tą patrzysz za 1000 i raczej masz z nią jakiś sentyment już, bo nie wiem, wiesz, wiele lat jest z sobą i tak dalej i chętniej na przykład sprzedasz tego gibola, nie? Więc to, wiesz, to też jakby, nie wiem, zależy w jakiej sytuacji na nich zaczęliśmy grać, nie? Jaki mieliśmy humor, nie? Ale mówię, ale dzisiaj napierdzielam, nie? Ale super gitara. I wiesz, potem sobie utożsamiamy, że nie, no to jest super gitara, bo mi się super na niej gra. No nie? I to w głowie wszystko siedzi. A potem przyjdzie ci, nie wiem, może być lepsza, ale nie, to już nie ta, to już nie chce mi się na niej grać. No więc to, tak to jest z tymi gitarami. A te japońskie przetworniki na przykład, no bo wspomniałeś, że dużo tych gitar ma Seymour Duncany. A te W Edwardsach. w Edwardsach. A te japońskie przetworniki jakbyś na przykład miały porównać do Duncanów? Kurczę, do których Duncanów znowu? Standardowy set w większości przypadków, SH1, pewnie SH4. SH4, SH2, SH4, SH1, to na przykład te, wiesz, te japońskie przetworniki, czy to zawsze utrzymywali tą jakość tej elektroniki? Można wierzyć też to w ciemno, czy były różne? No bo ja wiem, że były na przykład takie w tych tańszych Japończykach, które na przykład dawały humbuckery, a były singlami. Wiesz, też znowu było tam takie poletko do tego, że jak ktoś się nie zna, to znowu się może naciąć. Czy na przykład było tak, że nie wiem, modele niższe, przykręcane gryfy, bądź jakieś niższe te Greco, o których rozmawialiśmy, miały inną elektronikę, czy czymś to się różniło? Jak na to popatrzeć? Wiesz co, w przypadku na przykład Greco, to nie, no raczej w porządku są te pick-upy, no tylko wiadomo, że pod wpływem lat jakby te, wiesz, oporność może spadać, no nie, mimo wszystko, one się rozmasowywują i tak dalej, więc pytanie, czego szukasz znowu? No to jest jakby klucz, tak? Czy chcesz mieć takie stare jakieś brzmienie, takie pafowe, nie? No to sobie zostawiasz te pick-upy, po prostu, tak jak w Bernych czy w Greco, nie? Chcesz mieć coś innego, no to sobie wkładasz, nie wiem, DiMarzio, jakieś, cokolwiek. No to jest, jak wiesz, świat gitarowy to jest kwestia preferencji, nie? To jest tyle zabawy w tym, że
Kurczę, no wszystko zależy, czego potrzebujesz, nie? Czego oczekujesz od swojego instrumentu. A czego ty oczekujesz od swojego instrumentu? Żeby mi dawał frajdę. Okej. Tylko? Tak. A co to jest? Czym jest ta frajda? Kiedy instrument daje frajdę? Wiesz, no łapiesz gitarę i wiesz, że ona jest dla ciebie. No na pewno masz takie wiosła. No mam, no. To o czym tu mówisz? No po prostu tak jest, no nie? Że sprawia ci fan, nie? Że na niej grasz. Łatwiej rzeczy wychodzą, Dokładnie. lepiej się, mimo tego, że może... Ale są takie gitary. Są, I no. to jest zaskakujące. Czy w całym tym ambarasie, którego się dowiedziałeś o gitarach, trochę już odpowiedziałeś trochę na to pytanie, czy są jakieś reguły? Reguły dotyczące? Brzmienia gitary, tego jaka gitara jest, czego się można po niej spodziewać. No mówię, już trochę odpowiedzieliśmy na te pytania. Kurczę, ale temat rzekę gitarowego internetu teraz poruszyłeś. Czego się można spodziewać? No kurczę. Fajny film zrobili CTG o tym brzmieniu, ale mimo wszystko uważam, że ja też gram na przesterze, nie? Więc jakby tutaj dużą rolę odgrywają mimo wszystko przetworniki, tak? I tak dalej, ale jednak mimo wszystko uważam, że decha też swoje gada, ale to wiedzą jakby gitarzyści, którzy grają na klinie głównie. No nie, że jest odczuwalna ta różnica pomiędzy gitami, no nie, że wsadzasz te same pick-upy, a jednak mimo wszystko inaczej gra, nie? Nawet ten sam model, chociaż trochę czymś się różni, nie? Mimo wszystko. No, robiłem takie testy. Pod ręką się różni, w nagraniu trochę mniej. No, więc robiłem testy z niewoskowanymi pick-upami, które zbierają deskę. I też mi się wydawało, znaczy wiesz, jak grasz, to feeling jest totalnie inny, nie? I to jest, wiesz, to jest najważniejsze, jak na niej, nie jest najważniejsze, jak się gitara nagrała, tylko jest najważniejsze, jak się na niej nam gra to jest i też, co ona do nas mówi, nie? Zgadza się, bo to jest też mega różnica. Więc... To wiesz, to jak my stoimy przed kolumną i jak ona wali nam w twarz, no wiesz, nie? inaczej będzie, jak ja będę ci grał na gitarze i mówi ci, patrz, ta gra fajnie, ta nie fajnie, to inaczej to będziesz też słyszał, niż jak już sobie weźmiesz tą gitarę i gdzieś tam się, wiesz, zazębisz. A tematyka na przykład drewna cię interesuje, czy w ogóle... Ale w jakim kontekście? No nie wiem, czy no uważasz, że Machon jest lepszy od klonu? Tak, że jest ciemny, że nie wiem, że klonowe gryfy w Greco są gorsze niż mahoniowe w Berny i tak dalej, i tak dalej. Nie, akurat tutaj aż tak daleko nie brnę. Nie, po prostu zależy to od sztuki. Od sztuki zależy. Tak, a z czego ona jest zrobiona. Na czym testujesz te gitary? Aktualnie PRS MT15. A, fajny wzmacniacz. No miałem Messy, miałem EVA i tak dalej i jeśli chodzi o takie lampowe granie, to mi się najlepiej sprawdza aktualnie w domu. Ten MT15. Tak, no i mam też masę jeszcze wtyczek, ale wiadomo, już tamtego charakteru tak gitara nie oddaje mimo wszystko, prawda? Tak? No pewnie. No tam jest już bardziej nagrany dźwięk. Od razu po prostu, czyli nie taki jakbyś siedział przed tą kolumną, no to na pewno przez to też nie oddaje. Tak, ale przy tych wtyczkach moim zdaniem no, gitara traci swój charakter, taki wyrazisty, tak jak na lampie. Na nagraniu też? Czy bardziej przy graniu? Przy graniu. Przy graniu, no to co mówiłem, że wiesz, jak masz w kabinie odsłuchowej siedzisz w reżyserce i nagrywasz nawet lampę, to już tak nie do końca. Te wtyczki są, kurde, coraz to przyjemniejsze. Mówię o efekcie końcowym słuchania ale przez jednak kogoś, mimo wszystko nic nie zastąpi tego walnięcia w twarz z tych No nie, no oczywiście, że nie. No. To sprawia najwięcej frajdy. Poczekaj, pogadamy za 20 lat, jak ci będzie gwizdać w uszach, tak jak mnie, nie? Czy to nic nie zastąpi? Dzisiaj grałem sąsiadowi i on mówi, czy ty jesteś już głuchy? Ja mówię, ale to nie mówiłem ci? Bo on siedział, właśnie ogrywałem te fałki. No. I siedział i mówi, nie no, mnie już łeb boli. A ja mówię, no cóż, no jestem głuchy, no co ci mogę powiedzieć? No ja już jak tutaj sobie testuję komba na przykład, no to już w korkach, nie? Tak? Już nie siedzę przy kolumnach. Ale też wrzucałeś jakiś film o tym, że no nie no, naprawdę ja wiesz, 22 już się robi cichutko, teraz też, ale teraz mi cały czas świszczy w uszach, nie? Nie wiem, czy to jest związane z utratą, czy z byciem w hałasie przez całe życie i tak dalej, bo może wcale to nie być z tym związane. Stało mi się to też w dziwny sposób tak, że
wiadomo, z wiekiem się też traci ten słuch, ale no stało mi się to w taki sposób, że w pewnym momencie zacząłem mieć zatkane uszy cały czas. Tak jakbyś miał wodę non-stop. Okej. No, non-stop się czułem, wiesz, próbowałem ją tam, wiesz, i nie mogłem i miałem taki bąbelek z czegoś w jednym i w drugim uchu, z jednego w drugie przechodziło, a potem mi się zaczął ten świst na przykład, nie? Żaden laryngolog nie wiedział w ogóle, wiesz, laryngolog mi czyścił uszy, sprawdzał, mówię, próbowałem, tam nic nie ma, nie? I ktoś, jak wrzuciłem ten film, to ktoś też powiedział, że miał dokładnie tą samą przypadłość, że to był COVID w ogóle, nie? Tak, że zrobił sobie testy i że miał COVID-a i że to jakaś była odmiana COVID-a, która to spowodowała i że ma dokładnie to samo od tego czasu przez cały czas, więc nie wiem, aczkolwiek no te uszy to jednak... Jaką masz kolubienkę? 1,12? Nie, 2. 2, no to... Nie, no musi być 2. Musi być. Wiesz, ja już wszystko wystawiłem za ścianę, nie? Na pewno ja mam tak, że na jedno ucho słyszę gorzej, ale to z racji tego, że jak grałem, to miałem właśnie na jedno ucho kolumnę, nie? Tak centralnie. Tak, to... A grasz jeszcze, tak myślisz o graniu takim zespołowym, czy nie masz na to czasu jakoś tak, wiesz czy co, to jest cały czas zajawka domowa? Kiedyś na pewno chciałbym, ale na tą chwilę no, nie mogę sobie na to pozwolić, nie? W kwestii czasowych, no bo też nie chcę coś robić, żeby się nie zaangażować, nie? Żeby coś robić tak na pół gwizdka, no po prostu. Tak, no. Te gitary to jest twoja jedyne źródło, że tak powiem, utrzymania? To jest cały czas tak... Główne. A co jeszcze robisz? Bo ja wiem, co robisz. Zdradź ludziom, co jeszcze robisz. Ale nie masz nieaktualnej informacji. Aha, no dobra, okej. Kurczę, no jestem przedsiębiorcą. To tak, czyli już mogę zdradzić, co robiłeś wcześniej, czy nie bardzo? Możesz, nie wstydzić się swojej pracy. No nie, absolutnie. Nie, też mówię dlatego, że mamy bardzo wielu ludzi, którzy to robią, wiesz. Okej, to już wiem, do czego bijesz. No, do jeżdżenia ciężarówką, nie? Tak. Do jeżdżenia ciężarówką, no bo to jest zupełnie coś, wiesz, coś zupełnie z innej beczki, ale z drugiej strony też etos, wiesz, Kurczę, w ogóle może... rock'n'rollowca w ciężarówie, nie? Może kiedyś ktoś mnie skojarzy, w sensie z tego filmu, bo kiedyś miałem tak, że jeździłem do Warszawy i tam też dużo gitar podrzucałem ludziom, że wiesz, ludzie normalnie do mnie wbijali do kabiny, nie? Tam miałem wzmacniacz mały, nie? Grali, dobra, pasuje. No, ale to woziłeś ze sobą gitarę, tak? Znaczy, ja zawsze miałem gitarę ze sobą, zawsze miałem, no bo wiesz, coś, nie wiem, jest chwila czasu, nie wiem, coś sobie poćwiczę, pogram, nie? A jeździłeś po Europie, czy jeździłeś po Polsce tylko? To jak zaczynałem, to jeździłem po Europie. Ale szybko z tego zrezygnowałem. Ciężka praca? No jasne, no śpisz jednak w tej kabinie, nie? To fajna praca dla młodych. Tak jak ja wtedy, tam miałem te 21 lat, nie? To kurczę spoko, no bo jednak mimo wszystko zobaczysz trochę. Jeszcze ja tak strasznie młodo wyglądałem, to wiesz, to kurczę jakby dzieciak jeździł, wiesz, tym tirem, nie? Kurczę fajnie, no. Jak taka praca dla młodych, żeby sobie, nie wiem, no bo jak wiemy też, no nie zarabia się tam najmniejszych jakichś pieniędzy, nie? Nie, to jest dobra robota, jeśli chodzi o zarobki, nie? Jeśli chodzi o zarobki, to jak najbardziej, więc spoko, tak, na początek. Ale już nie jeździsz, tak? Nie. No, ale uprawnienia cały czas masz, oczywiście, tak? Odnawiałem sobie kiedy? W tamtym roku czy 2 lata? Nie, i normalnie z tą wielką naczepą, takim ciągnikiem i z tym łamaniem się i tak dalej? No tak. Kurde, Nie, no przestań, to jest... Łatwe to jest? No kwestia jakby praktyki i to tylko i wyłącznie to. A jak jeździsz osobówką, to co, czujesz się jak w pudełku od zapałek? Nie. To jest raczej po prostu, to było jedno, to jest drugie, nie? I jakby nie mam jakiejś, nie wiem, potrzeby jeżdżenia wielkim autem, nie? No dobra, to kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, czym jeździsz? Peugeotem 208. No to rzeczywiście nie za wielki samochodzik. No. Widzisz, więc tak, nie mam tego kompleksu, że... Czyli nie musisz siedzieć wysoko i patrzeć na wszystkich z góry. Nie. Dziękuję bardzo. Dzięki Mam nadzieję, że dowiedzieliście się różnych ciekawych rzeczy. Jak widzicie też z tej rozmowy, mimo tego, że on w tym siedzi, to też nie wszystko jeszcze wie. I też nie jest tak, że na każdy temat wam tutaj mógł udzielić tej odpowiedzi, tak jakby. Z pewnością. Ale wbijajcie na Mozart Guitars, wszystkie linki oczywiście są w opisie, sprawdzajcie jaka jest aktualna oferta, a jak się pewnie powołacie na mnie i na ten wywiad, to się dobrze dogadacie.
Jest taka szansa. Nie wykluczam. Strzała, cześć. Cześć. Słuchajcie, ale Rebecca Williams. No tego się nie spodziewałem w ogóle absolutnie. Tak sobie tu poszliśmy z czapy na wycieczkę do portu nocną. A tutaj sobie stoi kaczka. Ja wiem, że jest ciemno i że pewnie jej ledwo co ją widać, ale jest prawdziwa, normalne 2CV. Jezus, chyba ostatnie 2CV to w Londynie widziałem, jak myłem kosze na śmieci. Jakieś kosze na śmieci myłem, jakby ktoś nie wiedział, w Londynie. Czekajcie, muszę odkaszlnąć. Kaczucha jak w ogóle znalazł. I to ktoś nam tu dojechał, bo byliśmy tutaj 2 dni temu i w ogóle niczego takiego nie było. Boże, piękna rzecz. To jest ogólnie marny samochód do jeżdżenia, no ale kawał niepowtarzalnej historii. Agios Stefanos, moje ulubione miejsce na ziemi. Zaskakuje. Ostatnio tu skręciłem E30, o której nie wiedziałem, czy jest E30, czy nie jest, ale chyba jednak była. A teraz, szanowni państwo, no taka kaczka. Kurde. A jeszcze takiego tuńczyka skręciłem, co wam nie mogę pokazać, bo by pewnie YouTube mnie zdemonizował za brutalne sceny. Natomiast powiem wam, że przez rok się utrzymała w Agios Stefanos w porcie naklejka. Pozdrawiam, elo!